dobry Państwu, witam serdecznie, tutaj Czas Antenowy i dzisiaj rozmowa na temat marki, którą znają wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że w tej marce również są zegarki. Porozmawiamy o marce Versace i jest ze mną Cezary Franczuk, przedstawiciel firmy Timex Polska, która zajmuje się dystrybucją również marki Versace. Cześć Czarek. Cześć, Miło Cię widzieć, dzięki, że przyjechałeś. dzięki za zaproszenie. Czarek, jak dawno, jak długo macie Versace w ofercie? Jako Timex Polska, czyli polski oddział firmy Timex, mamy od ponad 10 lat, ale trzeba powiedzieć, że sama marka jest dostępna w portfolio Timex Grupy od 2004 roku. Jak dobrze zaznaczyłeś, marka chyba wszystkim dobrze znana i jest takie utarte powiedzenie, że to jest marka, którą albo ktoś kocha, albo nienawidzi, więc jest to mega wyrazista marka, którą z pewnością każdy jest w stanie rozpoznać w sklepie. I to jest chyba najbardziej ekskluzywna marka, którą macie w ofercie? Tak, jest to jedna z najbardziej ekskluzywnych, jeżeli chodzi o przedział cenowy i jeżeli chodzi o pochodzenie. Drugą taką marką jest Salvatore Ferragamo, czyli też włoski dom mody. Timex Grupa posiada specjalną dywizję, specjalny oddział w ramach swojej struktury, który zajmuje się produkcją zegarków na licencję włoskich domów mody. I tutaj mamy m.in. Salvatore Ferragamo, Versace i Mizoni. Okej. I jak duża jest sieć sprzedaży w Polsce Versace? Ciężko pozyskać tak wyrazistą, znaną i luksusową markę do oferty? Same zegarki Versace i sama kategoria, o której mówimy, musi nadążać i musi być dokładnie w linii ze strategią globalną marki. W żaden sposób nie możemy zrezygnować z tego, co wyznaczyła sama marka Versace, więc wymagania dotyczące sklepów czy punktów sprzedaży, szczególnie stacjonarnej, w których możemy udostępniać takie produkty, są bardzo, bardzo wysokie. I między innymi w ubiegłym roku zegarownia otrzymała pozwolenie na wstawienie do sklepu stacjonarnego takiej kolekcji. A w samej Polsce mamy kilkanaście punktów, z czego mamy też ostatnio otwarty shopping shop, czyli bardzo duża prezentacja marki, najnowsze kolekcje plus specjalnie dedykowane meble. Okay. Czyli marka ma duże wymagania od klientów, czyli ciężko jakby ją pozyskać do oferty, ale też ma duże wymagania wobec samych siebie, tak? Czyli dokładnie. Marka przede wszystkim bazuje na tym, że sama projektuje, sama bierze udział w projektowaniu tych wzorów, nie korzysta z gotowych wzorów, nie korzysta z gotowych modeli dostępnych na rynku po to tylko, żeby wprowadzić kategorię zegarków. Kategoria zegarków jest pełnoprawną kategorią w całym portfolio domu mody Versace. Okej. A to prawda, że właśnie dom mody Versace, on tak od początku do końca jest nadzór domu mody nad tym, jak te zegarki wyglądają, jak wyglądają projekty, jak wyglądają sample i co dopuszczamy do produkcji masowej? To nawet nie sam dom mody, a wręcz właścicielka domu mody, Donatella Versace, nadzoruje praktycznie każdą linię produktową, każdy model i od poziomu projektowania graficznego zegarków, skończywszy na finalnych produktach, one są ściśle kontrolowane przez dom mody Versace i właścicielkę. To z perspektywy grupy Timex, jak długo trwa wprowadzenie od pomysłu do tego, kiedy zegarek trafia do sprzedaży? To musi być bardzo szybko, dlatego że zegarki, szczególnie w tym segmencie, zegarki połączone z domem mody, połączone z pewnymi trendami modowymi, muszą podążać i nadążać za tymi trendami, więc mamy zawsze dwie kolekcje w ciągu roku. Są to kolekcja wiosna-lato i kolekcja jesień-zima. Dlatego zespół projektowy pracuje non-stop i oczywiście mamy już projekty na kolejne lata, na rok 2023-2024, aczkolwiek to są projekty zawsze ściśle powiązane z konkretnymi kolekcjami pozostałych produktów, które dom mody Versace będzie produkował. To znaczy Timex Group otrzymuje wytyczne dotyczące nowych kolekcji, czy to ubrań, odzieży, ubrań, butów, torebek, a następnie musi zaproponować pewne projekty zegarków, które będą dokładnie nawiązywały i dokładnie będą w linii z tymi projektami odzieżowymi. Okej, czyli to jest wszystko przemyślane dokładnie. Od początku do końca. Dokładnie, począwszy od kształtu kopert, od detali, od rozmiarów kopert, od tego, w jaki sposób, jakie gamy kolorystyczne będą wykorzystywane. Widząc zegarki dokładnie wiemy, że tego rodzaju produkty znajdziemy w butiku mody Versace, odpowiedniki tych produktów w kategorii odzieży, w kategorii obuwia. Okej, czyli osoby, które się ubierają w całości w markę Versace, no oprócz
ubrań faktycznie mogą też dopasować akcesoria, Dokładnie. w tym zegarki pod bieżące kolekcje. Jest to niewątpliwie bardzo duże wyzwanie, ponieważ rzadko się zdarza, że tradycyjne manufaktury zegarkowe produkują co roku kilkadziesiąt nowych modeli, z czego wiele tych modeli bazuje na zupełnie nowych kopertach i na zupełnie nowych wzorach. To nie jest tylko i wyłącznie zmiana koloru tarczy i koloru koperty lub rozmiaru koperty, ale to jest budowanie od podstaw bardzo wielu modeli. Zupełnie nowy projekt. Dokładnie. Zupełnie nowy design. I no to widać w przekroju oferty. Analizując przed tym spotkaniem modele z lat 19, 20, 21, 22, no faktycznie każdy rok to jest zupełnie inna linia produkcyjna. Jakby można, patrząc na zegarek, stwierdzić, z którego roku on pochodzi, jeżeli ktoś oczywiście zna obecne Dokładnie. trendy modowe. Bardzo ciekawe. A wobec tego, czy są jakieś elementy, które permanentnie w dłuższym czasie powtarzają się w designie, powtarzają się we wzornictwie? Na pewno motywem przewodnim zawsze jest logo Versace i co jest warte zauważenia, że ten logotyp wyróżnia się na tle innych logotypów, które dzisiaj widzimy. Otaczają nas wszędzie bardzo minimalistyczne logotypy. Wszystkie firmy bardzo uprościły własne logotypy, a od praktycznie samego początku logotypem marki Versace jest meduza. I wzór greki, który jest umieszczany na poszczególnych elementach. Jest to logotyp, który posiada bardzo wiele szczegółów, bardzo wiele detali i oczywiście jest bardzo, bardzo trudny do wykonania w pewnego rodzaju projektach, takich jak bardzo małe elementy zapięć lub dodatki na paskach. Dużo łatwiej jest wykonać prosty logotyp, którym jest zwykły napis lub bardzo prosty znak graficzny, a tutaj mamy bardzo skomplikowany i bardzo trudny do wykonania logotyp, który jest niezmienny od wielu, wielu lat. I tutaj faktycznie w tym przykładzie, który mam teraz w ręku, no widać jednak meduza dominująca na tarczy zegarka, znacząco większa niż sam logotyp Versace, do tego ten wzór greki. No i akurat tutaj no, ciekawe też podejście designu, no bo to jest zegarek bez wskazówek. Dokładnie. Opiera się na 2 dyskach, jeden z dysków pokazuje minuty, drugi z dysków pokazuje godziny i faktycznie bardzo dobrze widoczny u dołu napis Swiss Made. Czyli mamy szwajcarskie mechanizmy, mamy produkcję Szafirowe szkła. w Szwajcarii, mamy szkła szafirowe. Co jeszcze? Czy jest coś jeszcze? Oczywiście paski skórzane wykonane z najwyższej jakości skóry, produkowanej również we Włoszech. Powłoki PVD, czyli powłoki stosowane w najlepszych markach zegarkowych. No i oczywiście występują modele, które zdobione są diamentami. Jest to bardzo duża część biznesu Versace, modele, które są robione częściowo na zamówienie lub rozwinięcia kolekcji, gdzie oprócz standardowego logotypu, który najczęściej w wielu przypadkach jest centralnym elementem tarczy, co też jasno pokazuje, że zegarek ma komunikować markę i producenta. Bardzo często umieszczane są diamenty, zarówno na tarczy, jak i na pierścieniu, czy na zewnętrznej części koperty. Okay. Eksponujemy tu dzisiaj i prezentujemy Państwu zegarki, w których przeważającym kolorem jest złoto i czerń. Czy to jest to, co się najlepiej obecnie sprzedaje w marce? Tak, jest to coś, co najlepiej się sprzedaje i co najlepiej się sprzedawało. I z prognoz, które też widzimy i kolekcji, które będą pojawiały się w przyszłych latach, w przyszłych sezonach, to są kolory, które również będą dominowały. Tutaj mamy w zależności od roku, czy w zależności od okresu czasowego wahania pomiędzy kolorem różowego złota a standardowym złotym kolorem. Aczkolwiek tutaj bez wątpienia złoty kolor, połączenie złotego koloru z czarnym, to są najbardziej popularne i komercyjne modele. Oczywiście jest bardzo wiele modeli, które nawiązują do aktualnych kolekcji, czyli w kolekcji letniej pojawi się bardzo wiele świeżych, żywych, intensywnych kolorów. Aczkolwiek jeżeli mówimy o bestsellerach, to tutaj absolutnie musimy je zawęzić do złotego koloru, bransolety i kopert. Widać też tutaj akcenty z zielonym kolorem, zielone tarcze. To jest coś nowego w kolekcji? To przemija, to się pojawiło dokładnie w tym samym momencie, kiedy wszystkie inne marki zaczęły ten kolor wykorzystywać, czerpiąc oczywiście inspirację z największych marek zegarkowych na świecie. I ten kolor jakby cały czas się pojawia w kolekcji, aczkolwiek w nowych kolekcjach będzie to delikatny inny odcień.
ale nadal zieleń, połączenie zieleni ze złotem to będzie jedna z głównych linii kolorystycznych. Tak, bardzo unikatowe wykonanie. Tu warto, myślę, że zwrócić nawet uwagę na detale, kształt ogniw samej Dokładnie. bransolety, które no nie są fabryczne, zwyczajne, tylko faktycznie zaprojektowane na konkretne potrzeby marki Versace. No, naprawdę unikatowe jeśli chodzi o marki zegarków, unikatowe jeśli chodzi o marki modowe. Praktycznie wszystkie zegarki, które mamy tutaj, są modelami damskimi. Czy tak też jest w rzeczywistości, że większość sprzedawanych Versace to zegarki damskie? Przez wiele lat tak nam się wydawało, że Versace to przede wszystkim marka damska. Trochę poddaliśmy się stereotypom, które sami widzieliśmy w branży zegarkowej, że panowie bardziej skupiają się na markach stricte zegarkowych, powiązanych stricte z zegarmistrzostwem lub posiadających bardzo głębokie tradycje zegarmistrzowskie. I duże zdziwienie pojawiło się w momencie, kiedy wprowadziliśmy kolekcje męskie i z kolekcji męskich 2 zegarki potrafiły wejść do top 5 najlepiej sprzedających się zegarków. Okay. Oczywiście dokładnie ten sam przypadek jak w przypadku zegarków damskich, czyli złote kolory, złote koperty, złote bransolety, bardzo dobrze widoczne zegarki, bardzo dobrze zaprezentowane logo. I w przypadku zegarków męskich to były duże, masywne koperty powyżej 43-44 mm w średnicy. Czyli faktycznie już z daleka widać, że to Dokładnie. jest Versace. Przez meduzę, przez kształt, przez kolor, Dokładnie. wygląd. Czarek, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, bardzo Ci dziękuję za bardzo. rozmowę. Wszystkich Państwa zainteresowanych jedną z nielicznych, jak słyszeliśmy, kolekcji Versace w Polsce zapraszamy do salonu Zegarownia Premium na warszawskim Powiślu. Zapraszamy także na zegarownia.pl, gdzie można przejrzeć całą ofertę Versace, która jest dostępna w Polsce. Umieszczamy tam bardzo dużo zdjęć, filmów, zbieramy recenzje klientów, także warto na pewno się zapoznać z naszą propozycją. A już teraz dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję Czarek jeszcze raz za rozmowę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania naszego kanału Czas Antenowy. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dzięki.